Witam o poranku. Świat po Fed i świat przed ECB. Co się zmieniło? To jest temat przewodni tego wpisu. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. I oczywiście zachęcam także tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel, do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zachęcam, zapraszam i zaczynamy. Świat po Fed i świat przed ECB. Co się zmieniło? Wydarzeniem najważniejszym wczorajszego wieczora i prawdopodobnie najważniejszym wydarzeniem całego tygodnia była wczorajsza decyzja Fedu w sprawie stóp procentowych. I jak widać w tle tutaj nie było zaskoczenia, ponieważ stopy procentowe zostały podniesione zgodnie z oczekiwaniami o 25 punktów bazowych. Jednak cały świat czekał na komunikat i wszystkie informacje dotyczące możliwości pivotu. No i co się pojawiło? Jakie były najważniejsze informacje w komunikacie oraz po prostu w słowach prezesa Powella podczas konferencji prasowej? No i Fed oraz prezes Powell zapowiedział, że cały czas ma ochotę podnosić stopy procentowe. Było więc to jastrzębie na samym początku nastawienie. Jednak również pojawiły się informacje o tym, że zmieniły się warunki finansowe dla przedsiębiorstw, które się bardzo wyraźnie zaostrzyły w ostatnim roku i takie coś może i było przez rynek zinterpretowane dość gołębio. Dodatkowo prezes Powell kilkakrotnie wspominał o dezinflacji i oczywiście to doprowadziło do tego, że cała konferencja prasowa oraz wszystkie informacje, które pojawiły się podczas wczorajszego spotkania Fedu i podczas konferencji prasowej, zostały odczytane przez rynek niezwykle gołębio jako zapowiedź, że szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych jest już bardzo, bardzo blisko i że warto się nastawiać, że tak właśnie się stanie. Na kolejnym wykresie implikowana stopa procentowa. Widzimy, że dzisiaj o poranku obniżyła się ona o 4 punkty bazowe względem poziomów, które były obserwowane przed decyzją Fedu. I zobaczmy także prawą część oczekiwań co do dalszych zachowań banku centralnego, czyli dalszych stóp procentowych. Widzimy, jak przyspieszają oczekiwania co do obniżek stóp procentowych i na tym następnym wykresie widzimy jasno, wyraźnie całą krzywą, cały uśmiech krzywej przed decyzją i informacjami z Fedu i po decyzji i informacjach z Fedu. I co się okazuje? Że praktycznie szczyt cyklu stóp procentowych ma być na niezmienionym poziomie, czyli rynek być może jeszcze będzie jedna podwyżka o 25 punktów bazowych, ale zobaczmy, jak rosną oczekiwania co do bardzo łagodnej polityki Fedu w kolejnych miesiącach i że mają nawet przyspieszyć obniżki stóp procentowych. Ta niebieska krzywa to bardzo dobitnie pokazuje. I oczywiście rynek odczytał to bardzo gołębio, więc nie dziwmy się, że wczoraj byliśmy świadkami spadku rentowności amerykańskich obligacji o 10 punktów bazowych, ale moim zdaniem największym zaskoczeniem jest dynamika ruchu na euro-dolarze. Euro-dolar zaatakował nawet poziom 1,10. To jest poziom, który ma duże psychologiczne znaczenie i jeżeli tak dalej będzie, czyli po dzisiejszych informacjach z ECB, jeżeli one będą jastrzębie, a wczorajsze gołębie z Fedu, to będzie potencjał ku temu, żeby ruszyć jeszcze wyraźniej w górę. I w tym momencie, kiedy mamy dopiero początek drugiego miesiąca tego roku, warto przypomnieć sobie ten raport, który był kilkanaście dni temu publikowany przez największe banki komercyjne i dawne banki inwestycyjne o tym, że spodziewają się nawet poziomu 1,15 w perspektywie najbliższego czasu na euro-dolarze, więc wygląda na to, że ten scenariusz się materializuje, plus oczywiście osłabienie amerykańskiego dolara będzie także rzutowało na wszystkie inne klasy aktywów, o czym będzie w dalszej części materiału. Jedyną zachętą do tego, żeby jeszcze nie skreślać amerykańskiego dolara ostatecznie, jest to, jak zachowuje się dolar indeks. Z powodu tego, że jesteśmy teraz dokładnie na zniesieniu Fibonacciego 61,8% całej fali hossy, która miała miejsce w latach 2021-2022,
To może być pewnego rodzaju ostrzeżenie dla tych wszystkich, którzy cały czas jednak myślą o osłabieniu amerykańskiego dolara. Dlatego zobaczymy, co się dzisiaj wydarzy po Fedzie. Jaki będzie świat po ECB, ponieważ świat przed ECB jest niezwykle zachęcający do tego, żeby dalej wieścić osłabienie amerykańskiej waluty, wieścić umocnienie europejskiej waluty i żeby spodziewać się dalszych obniżek stóp procentowych w formie głębszej niż jeszcze wcześniej rynek zakładał w Stanach Zjednoczonych na przełomie 2023 i 2024 z perspektywą rzutowania zmiany polityki monetarnej na inne banki centralne na całym świecie. No i teraz jaki jest świat przed ECB, bo to także jest niezwykle istotne. A dzisiaj o godzinie 14:15 poznamy następne super ważne wydarzenie, czyli jaka będzie decyzja Europejskiego Banku Centralnego. Jak tutaj widzimy na wykresie, inwestorzy spodziewają się podwyżki stóp procentowych o 50 punktów bazowych. Są tylko nieliczne wyjątki, które spodziewają się podwyżki nawet o 75 punktów bazowych, ale są też takie, którzy liczą na 25 punktów bazowych, a jest nawet jeden podmiot, który liczy na to, że będzie brak podwyżki stóp procentowych. A jak zachowuje się przyszła krzywa stóp procentowych, czyli implikowana stopa procentowa? Ona praktycznie się nie zmieniła. Pokazuje szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych w lipcu 2023 roku na poziomie około 3,5%, 3,47% to jest dokładnie poziom implikowanej stopy procentowej. Dlatego też bądźmy nastawieni na to, że jeszcze bardziej w najbliższym czasie ECB może podnosić stopy procentowe, będzie musiał nadgonić do Fedu i być może właśnie to jest główny czynnik, który powoduje teraz wzrosty euro-dolara i wzrosty wartości euro. Na następnym slajdzie jest analiza scenariuszowa, co się może wydarzyć na różnych klasach aktywów, zwłaszcza na obligacjach i na euro-dolarze po dzisiejszej decyzji ECB oraz przy założeniu, że będzie scenariusz bazowy ING. I w tym wypadku myślę, że tutaj nic nowego bank nie powie. Po prostu ta analiza scenariuszowa będzie punktem odniesienia do tego, jak rynek będzie interpretować wszystkie słowa i komunikaty, które Europejski Bank Centralny będzie chciał nam przedstawić. I jeszcze dzisiaj o godzinie 13 poznamy decyzję Banku Anglii w sprawie stóp procentowych i tu także stopy procentowe mają iść w górę o 50 punktów bazowych, ale zmiana tutaj i rozrzut prognoz co do tego, jak zachowa się bank centralny jest większa, dlatego być może funt brytyjski zareaguje mocniej z większą amplitudą wahań niż europejska waluta i amerykański dolar. Dlatego też myślę, że warto zwracać szczególną uwagę dzisiaj na pary związane z funtem brytyjskim. A jaka jest implikowana stopa procentowa dla Wielkiej Brytanii przed dzisiejszą decyzją Banku Anglii? Pokazuje nam ona, że jest jeszcze potencjał do wzrostów stóp procentowych o 70 punktów bazowych do 100 punktów bazowych, a szczyt cyklu ma być osiągnięty także w lecie, czyli w sierpniu tego roku na poziomie 4,35, tak pokazuje implikowana stopa procentowa. Zobaczymy, jaka będzie dzisiaj zmiana tego nastawienia. I funt brytyjski oczywiście wczoraj po tych wszystkich informacjach zaczął tracić na wartości, zachowywał się bardzo podobnie do amerykańskiego dolara. Euro zyskiwało także względem funta brytyjskiego, a sytuacja techniczna samej pary euro do funta brytyjskiego faworyzuje dalej presję przeciwko funtowi brytyjskiemu. Warto być tego świadomym, że na wykresie bardzo długoterminowym odbijamy w górę od osi symetrii tego horyzontu, co dawałoby przestrzeń do dalszego długoterminowego osłabiania funta brytyjskiego. Myślę, że taki jest wydźwięk informacji, które znamy teraz, przed decyzją Europejskiego Banku Centralnego i przed decyzją Banku Anglii w sprawie stóp procentowych. Na rynku walutowym jeszcze równolegle patrzmy na zachowanie dolar-jena. Powiedziałem już wczoraj, że
zachowanie rentowności i amerykańskiego dolara powinno dać większą zmienność na dolar-jenie i faktycznie tak się dzieje. Rynek wybija się książkowo z formacji chorągiewki przypominającej trójkąta, dlatego też jest większe prawdopodobieństwo ruchu w dół, czyli dalszego umocnienia jena japońskiego i osłabienia amerykańskiej waluty. Rentowności amerykańskich obligacji plus zachowanie amerykańskiego dolara w naturalny sposób dźwiga cenę złota do nowych maksimów tendencji wzrostowej z potencjałem ku temu, żebyśmy byli świadkami następnej fali wzrostowej rajdu w kierunku poziomu $2000, chociaż cała strefa 1950 do $2000 jest aż najeżona oporami, więc będzie bardzo ciężko, ale jeżeli euro-dolar dalej pójdzie w górę po dzisiejszej decyzji ECB, to oczywiście potencjał dalszych wzrostów na cenie złota powinien być utrzymany. No i oczywiście zobaczymy, jak zareaguje dzisiaj rynek miedzi, ponieważ sesja w Nowym Jorku skończyła się jeszcze przed wczorajszą decyzją Fedu w sprawie stóp procentowych. Wygląda na to, że ten poziom $9000 na miedzi się obroni, ale będę także bardzo zainteresowany odpowiedzią na pytanie, jaka będzie skala wzrostu ceny miedzi, bo jeżeli miedź faktycznie zacznie dynamicznie rosnąć, potwierdzając popyt na ryzyko na giełdach papierów wartościowych, to myślę, że zwiększy się także szansa na kontynuację ruchu w górę na giełdach papierów wartościowych, nawet po jutrzejszych danych z rynku pracy. Pamiętamy, że dzisiejszy dzień jest drugim z kolei z ważnymi publikacjami makroekonomicznymi, a jutrzejszy dzień będzie znowu przynosił nam emocje związane z publikacjami danych z rynku pracy, więc tutaj zmienność cały czas powinna z nami pozostać. Na rynku surowcowym patrzymy także na zachowanie ropy naftowej, ponieważ jej spadki sygnalizują zmniejszenie presji inflacyjnej, co także sprzyja temu, żeby wieścić dalsze, bardziej agresywne gołębie tony banków centralnych w drugiej połowie tego roku, więc spadki ropy naftowej służą popytowi na ryzyko. Popyt na ryzyko widać także na Bitcoinie. Bitcoin dołączył do tendencji kupowania ryzyka na całym świecie i jesteśmy na dobrej drodze, żeby przetestować te potężne opory w okolicach $24 700, gdzie mamy średnią 200-sesyjną na wykresie tygodniowym. Także jestem nastawiony na następną falę wzrostową na tej najważniejszej kryptowalucie. Indeksy giełdowe wczoraj zachowały się fantastycznie. Wzrost miał miejsce, zakończenie na dobowych maksimach, czyli Europa została chwycona w pułapkę, ponieważ nie zdyskontowała takiego scenariusza, więc spodziewam się ruchu w górę. Europejski Bank Centralny, jeżeli dzisiaj dołoży, nie będzie zbytnio straszył, to powinniśmy być świadkami kontynuacji tendencji wzrostowej. Warto zwrócić uwagę, że statystyka zaczyna faworyzować także scenariusze prowzrostowe na całej giełdzie papierów wartościowych na Wall Street, ale oczywiście ruch na amerykańskim dolarze faworyzuje rynkiem emerging markets. W tym wypadku tutaj sektor technologiczny w Hongkongu jest bardziej kupowany niż spółki technologiczne na Wall Street. Jeżeli dzisiaj indeks DAX już wyraźnie wyjdzie na maksima ze stycznia, otworzy się perspektywa do ataku na maksima wszechczasów na giełdzie papierów wartościowych w Niemczech i moim zdaniem to jest scenariusz bazowy także po decyzji Europejskiego Banku Centralnego. Z danych makroekonomicznych jeszcze dzisiaj poznamy zamówienia fabryczne i zamówienia na dobra trwałego użytku o godzinie 16. Dane jednak będą przyćmione wszystkimi informacjami z banków centralnych, więc ich znaczenie jest małe, ale warto pamiętać, że takie dane także zostaną opublikowane. I na koniec z rynkiem emerging markets. W pierwszej kolejności oczywiście patrzymy jak zachowują się rynki emerging markets, jak bardzo jest kupowana waluta rynków emerging markets i same akcje. Od początku tego roku mamy wielką ochotę na to, żeby nabywać przez świat rynki rozwijające się i prawdopodobnie zachowanie amerykańskiego dolara, które wczoraj obserwowaliśmy, przeniesie się także na otwarcie rynków emerging markets także w Europie, więc spodziewam się bardzo dobrej sesji na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, a każdy inny scenariusz będzie dużym zaskoczeniem. Obserwujemy umocnienie krajowej waluty, tak względem euro, jak i względem amerykańskiego dolara i jeśli dzisiaj
zakończymy sesję poniżej poziomu 4,70 na euro-złoty, to będę Państwu sygnalizował, że moim zdaniem rośnie znowu napływ kapitału zagranicznego do naszych aktywów, więc wtedy będę równolegle spodziewał się kolejnej silnej fali kupna polskich obligacji oraz oczywiście następnej fali wzrostowej indeksu WIG20 z potencjałem na przebicie poziomu 2000 punktów. I oczywiście wzrost euro-dolara powoduje, że przede wszystkim dynamika spadku pary dolar do złotego jest obserwowana i jest duża, a spadek poniżej poziomu 4,30, jeżeli dzisiaj zostanie potwierdzony, będzie sygnalizował nam umocnienie krajowej waluty nawet względem do poziomu 4 zł względem amerykańskiego dolara w średnim terminie, ponieważ ten wykres, który jest teraz w tle, bardzo ładnie pokazuje, jaka jest teraz dynamika spadków umocnienia krajowej waluty, plus oczywiście dalsze spadki dolar-złotego będą wywoływały presję na pogłębienie tendencji dezinflacyjnych w Polsce z powodu silnej presji na dalszy spadek cen benzyny na stacjach benzynowych. W takiej sytuacji oczywiście byłaby to bardzo korzystna informacja także dla perspektyw na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Jednak moim zdaniem pierwszy silny ruch wystąpi na polskich obligacjach, więc moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo, że jednak będziemy przebijać ostatnie minima, a warszawska giełda papierów wartościowych powinna rozpocząć od wzrostów. W ostatnich dniach mamy silne powiązanie zachowania warszawskiej giełdy papierów wartościowych z zachowaniem giełdy w Chinach. Warszawska giełda odwzorowuje to, co się dzieje w Chinach i jako, że dzisiejsze wzrosty w Chinach mają miejsce, ale nie są aż tak dynamiczne, dlatego myślę, że warszawska giełda papierów wartościowych spróbuje co najmniej wrócić nad osi symetrii horyzontu, który jest budowany od miesiąca na warszawskim indeksie WIG20, czyli nad poziom 1925 i jeżeli się uda utrzymać nad poziomem 1925, to moim zdaniem bardzo silnie zaczną rosnąć szanse na to, że będziemy świadkami ataku na potężne opory 1982 tysiące dolarów, z oczywiście punktów z dużym potencjałem na pokonanie tych oporów z powodu oczywiście zachowania amerykańskiego dolara. Jeżeli sesja dzisiaj przyniesie nam dynamiczne wzrosty, będzie to naprawdę sygnał, że kapitał zagraniczny wchodzi także w polskie akcje, ponieważ wzrost euro-dolara, jak widzieliście Państwo w wczorajszym komentarzu popołudniowym, wywołuje naturalną i silną presję na to, żeby kupować rynki emerging markets, więc warszawska giełda papierów wartościowych powinna być jednym z głównych celów przepływu kapitału na świecie z rynków rozwiniętych na rynki rozwijające się. Moim zdaniem rośnie gigantycznie wprost prawdopodobieństwo przebicia poziomu 2000 punktów na indeksie WIG20 i na rozpoczęcie kolejnej fali wzrostowej. A jeżeli poziom 2000 punktów zostałby pokonany, to oczywiście otwierają się wrota i przestrzeń do ataku na opory w rejonie 2400-2500 punktów. Także przed nami fascynująca sesja na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji lutowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i życzę dzisiaj stopy zwrotu. Pozdrawiam.